Maćko, gdzie ty jesteś? Ty? Tutaj. Schował się. Maćko, dobry, no przecież jak, no mieliśmy pracować nadal tu, kurna, Aupaxem. Ja się tym najeździłem, ja temu panu dzisiaj podziękuję, ja chcę swój sprzęt. Ale nie mów, że jesteś niezadowolony, kurna. Nie mówię, że niezadowolony, ale... No ja bym był chory, żebym mojej technologii nie podłączył No tego. kurczę, no jak to przyjechało, no grzech nie skorzystać. No chłopaki, no jak to tak? No nie da się. Grzech nie sprawdzić, czy kurna... Nie da się. Czy poczciwa Zetorzyna poradzi sobie, da radę. Prawie półwieczna, 48-letnia, jak rozmawialiśmy. Już. No bo żeśmy widzieli się rok temu, nie? Prawie, że rok, no to już... Każdemu lata lecą. No niestety. I maszyną. Niestety. A i nowoczesny siewnik, marka Sola, hiszpański producent. Tak jest. I tak jak na przykładzie Bergmana. Ja wiem, że ciebie to kusi sprawdzić, czy on sobie da radę, czy poradzi sobie. Jak tak to już jest tak blisko, no to grzechem nie skorzystać. No. Maćko, no to jak już potrzepiałeś, ale przewody, wszystko, ten cały makaron zdjąłeś? Zdjąłem, aż nawet trytytkę obciąłem. Wszystko obciąłeś. Dobra, Maćko, to co, ja odjeżdżam? Odjeżdżaj. A ty z podjeżdżam Zetorem. A ty bierz na Zetorzynę i jedziemy. Tak jest. I no uważaj tam, żeby zachować przepisy BHP, postaram się nie włączyć wstecznego albo lekko cię przydusić trochę. Dobra tam. Łącznik zmienić, bo zobacz. A ty już wziąłeś co, Maćko? Za długi, za krótki? Ten jest za długi. Za długi. A tu na guziki ja tu próbuję poszukać, żeby EHR-a znaleźć. To musisz korbą pokręcić, nie? Pierunie jeden mówiłeś, że go porządnie zmodernizowałeś. 2 lata, on to wymyśli, 2 lata mu daj. 2 lata. Czas operacyjny, widzisz, nie że cię podpuszczamy, Maćko. Czekaj. Jest korbotronik. No, trochę tu do przodu, trochę... Nie, bo na razie mi o co innego chodzi, wiesz? No, okej. Bo ten łącznik jest za długi. Dobra. O, tutaj tego łącznika, porządny łącznik. Porządna śruba, że przytrzymaj. Ja wsadzę tobie, w cudzysłowie. No, i do góry. No ci powiem, no miejsca to tu jest sporo. Tutaj to wejdzie na pewno lekko, tutaj ta cała pajęczyna. Aparatura. Ten cały makaron tutaj, mało tego. Chyba będziemy musieli ten dać cały otwór niżej. ma siodełko z tyłu. Tu Ale na środkowy na razie. Jest siodełko, oczywiście. Pewno rozkręcić dobrze, żeby wyregulować. Inaczej, no wydaje się, że tak jak rozkręcimy i tak jak podłączysz, to będzie jak najbardziej ok. Bo wtedy będzie bliźniaczo to, co było na... A ty była na środkowym czy na górnym? Nie, ja biorę na środkowe, bo on jest jednak trochę ciągnik niższy. Dobra, żeby mógł trochę wyżej podnieść w razie co, nie? Tak, to teraz jedziemy tu. Hydraulikę, tu masz te rozsuwanie całej ramy teleskopowej. Zobaczcie, coś podał. Okej? Jo. Dawaj. Powiem tak, Bergman był wymagający, bo chciał chyba 4 pary wyjść hydrauliki i ty go obsłużyłeś. To co nie obsłuży tutaj siewnika Sola? Oczywiście. Taka fajna nazwa ta Sola, nie? Sola, nie? Tylko nie mylić ze solą w oku, nie? O, czekaj, powoli, dobra. Coś daje ci zwrotnie. Poczekaj, ty to puść. Tu masz przewody od tego. Dobra. Ja nie chcę nic mówić, ale tyle okablowania w tym traktorze chyba jeszcze nie było. Nigdy nie było, dokładnie. My całą wiązkę tu kładziemy od nowa. Chyba Maćka tu zmodyfikujemy jeszcze przed tym. Żeby on się tylko nie opłatał w te kable, jak będzie siał. Czekaj, otwórz. Zaraz znajdę, czekaj. Tam gdzieś w narożniczek to włożymy. Jest git. No i tak, chwila, moment, DK Jones podłączony, wszystko działa. Tu już wygaszony.
Mało tego, sterowanie podnośnikiem może nie na EHR-ze u Maćka, ale na dźwigni ładowacza czołowego. Tak jest. Petarda rozwiązania, bo wiemy, jak te sterowanie wyglądało w Ursusach czy w Zetorach. No nie do końca tutaj było to wygodne, nie? Tak, teraz jest jeszcze, zważmy sytuację, ostatnio jak jeździliśmy, był inny fotel, był fabryczny jeszcze tak zwany Zetor. Aha. Teraz już jest właśnie taki troszkę bardziej komfortowy. No i powiem Ci, czuć to, że jak mówię, coś trochę inaczej niż te dobre pół roku Tak, temu. troszkę się pozmieniało, w miarę możliwości też człowiek cały czas coś od siebie dokłada. Widzę, co I trochę tam jeszcze teraz modernizujesz. tej zimy, jeżeli mi finanse pozwolą, mi się uda, bo mam jeszcze inne rzeczy do zrobienia, to tutaj właśnie wygłuszenie kabiny chcę zrobić. I może uda się zakupić ten wysoki dach, Czekaj, D.K. Jonesa wyłączymy na chwilę, żeby jak wiesz, po tych dziurach jak poskakujesz, nie będzie teraz jak zaryjesz łbem, to boli. Ale to jest słuszna uwaga, nie? Jednak tak zwane komfortowe, grube dachy, no o tyle były lepsze, bo i wyższy był, nie? No i też Tak. ten układ wentylacji taki wchodził w górę, nie? Tak naprawdę. No to zależy jeszcze jaki, No. ale troszkę to wycisza kabinę, nie? Mimo No, wszystko, mimo że jest wszystko. wiesz, ta trochę większa przestrzeń, ona trochę ją wycisza, tak? No, ale tłumik i tak jest troszkę wyżej ponad dach, więc to jest też dużym tego plusem. nie? Maćko, mogę go rychnąć? No, ale oczywiście. Tu ma Tak. zapalanie. Gaz ręczny. Aj, kurwa, wie, jest, już i patrzymy, czy to... Aj. Powiem tak, nie zdążysz paluszka odciągnąć, a już to... Czuły, nie? Jasny gwint jest, ależ to chodzi. Ale powiem tak, zobaczcie, obroty 550, 600, No to wystarczy, to jest 700, tak. a powiem tak, nie, ale o co mi chodzi? A chodzi równiutko, perfekcyjnie, Maćko. No nie, że będę cię tu zachwalał, to już. ale kurde, jednak Dołożyłem wszelkich starań, aby to wszystko chodziło jak te najlepiej. mechanikowanie to ci chodzi. Maćko, ja nie jestem godzien, żeby operować tym ciągnikiem. Ale i tak będziesz musiał się przejechać. A to przejadę się, ale na Jedziemy. drogę, na pole ja wsiadam z boku, a ty zajmuj tutaj stery i śmigamy na pole, Maćko. Dla Maćka nie ma chwili do stracenia. Maćko, poranek, na Zetor już podłączony, tak jak mówiliśmy. I co? I będziemy dzisiaj poczciwym Zetorem siać. Znaczy się z solą będziemy siać, ale Zetor będzie ciągnął. Maćko, dosyć, bo ty widzę, tu test zrobiłeś już solidny, ale i bardzo słusznie, bardzo prawidłowo. Nawóz widzimy przy każdej sekcji ładnie zapróbkował i nasiona też przy każdej sekcji już żeśmy przetestowali i na pewno się przemieszają. A, no i to wygląda tak jak powinno być. Pojedynkowanie jest rewelacyjne. Dobra, Maćko. włączaj panie mi ten komputer. Gadu, Maćko, a my to musimy w pole ruszać. To chmury nadchodzą. Tak jest. O jasny gwint. O, tu się bardzo nie możesz tam na... O, czekaj, no. Dobra. Tutaj? Ja tu się gdzieś tu usadowię. Dobra, tu tak sobie, O! tu przycupnę To sobie. nie twoje? O, jest, widziałeś? No i teraz porządnie pójdzie robota. Maćko, co mi tam mieszasz? Napęd, bo jest piasek i żeby nie ściągało mnie. Ale powiem tak, w swoim sprzęcie widzę, czujesz się najlepiej, nie? Jak ryba w wodzie. Jak ryba w wodzie. To jest to. Ja powiem tak, tu nie musisz jechać ani na muszkę, ani na znacznik, ani na nic i widzę, ci perfekcyjnie wychodzi. Staram się jak mogę i ile mogę. No ale opaksem widzę, kawał pola też zasiałeś. Tak, zasiałem wczoraj. A trochę deszczyk cię złapał, Tak, nie? tak, dlatego
żeśmy skończyli już. Nie chciałem już, że tak powiem. Jechać na siłę, nie? Tak, bo to nic nie da. Pewno, że tak. I co zauważyłem? No, właśnie. Znaczniki są na sekcji jednostronnego działania. No, czyli, ale dobrze, czyli Tak. do pionu się składają, Tak, nie? tak. Jest dosyć fajne rozwiązanie. Takie troszkę mniej spotykane naprawdę. No dobra, bo wykorzystujesz już tak naprawdę jedno łącze tylko, nie? Tak, dokładnie. A obsługujesz znaczniki dwa, lewy i prawy ze składaniem do pionu, no to jest petarda. Dokładnie. Także na troszkę takiej innej zasadzie, ale działa i to najważniejsze. Ale działa. Także zobacz, pokaż może trochę widzom, jakie u nas są kamieniste pola. I piasek, i kamienie. Ale faktycznie, tu jest Maćko 8 zety. Tak? Jak ja to mówię, nie? Wszystko się zgadza. Ale powiem tak, ten wczorajszy zasiew, oj stary, jak pod GPS-a, jak patrzymy na znacznik. Pełen szacun, Maćko. Starałem się jak mogłem. Nie zawsze wychodzi ładnie, ale no Ale tym razem wyszło Ci perfekcyjnie. staram się. Mam nadzieję, że i wschody będą perfekcyjne. A właśnie, no to będzie właśnie to takim egzaminem, można powiedzieć, bo zawsze u mnie siał siewnik redlicowy, Okej, czyli a stopkowy. o. Okej. A teraz jest talerzowy, więc jest troszkę inny system, tak? Więc zobaczymy. Podobno jak jest talerzowy, jest bardziej dokładny, ale wszystko zweryfikuje pole tak A no naprawdę. też właśnie, zobaczymy za paręnaście dobrych dni, jak Tak. będą warunki, będzie trochę deszczyku, wody, jak wyglądają wschody. Dokładnie. Się też trzeba skupić, żeby jak najbardziej prosto jechać, się za dużo nie oglądać. Ale bo jednak tego GPS-u nie posiadamy, tak? Ale on jest w Twojej głowie, w Twoim oku, ja tu widzę. Tak. Poruszamy się tak samo jak Aupaxem te 6 km na godzinę na jedynce szosowej. No i idzie. No i oczywiście jeśli chodzi o radzenie sobie, górka, dołek. O, tam jest. No O, tak. petarda. Od powiem ci. widza prezent to był. Petarda. Nie spodziewałem się czegoś takiego w ogóle. Jaki cię zaszczyt dorwał. A, dorwał mnie zaszczyt, powiem Ci. Maćko tym razem jako pasażer. Tak. Ale jedzie się, naprawdę prowadzi całkiem przyjemnie. Tak, nie młody ciągnik i nie młody sprzęt, ale zadbany, to cała przyjemność i sama przyjemność naprawdę prowadzenia. Tak jest. No i mało tego, u Maćka w ciągniku wszystko działa. Tu nie ma, że coś nawala, coś nie działa, coś nie domaga. A jak się coś dzieje, to zaraz robimy. To zaraz robimy. Nie odwlekamy. Pytanie, jak mój GPS będzie w stosunku do Twojego GPS-u? Czy nie będzie wstydu, Maciek? Chyba nie. Tu musisz troszkę dalej odjechać, lekko. O, i ładnie. No i Ale masz przyjemność, dajcie, pokażę, że dorwał tego pana zaszczyt. no jest Ci powiem przyjemność. No taką kierownicę, kurwa, trzymać w ręku, sterować takim sprzętem. Picobello. Tak, aż młodzieńcze lata się przypomniały, nie? Ojej, powiem tak. Ale ja wracam z pewnym sentymentem kurwa, do wspomnień z gospodarstwa rodzinnego. Gospodarstwo też 30-hektarowe, niedużo. A jak na Wielkopolskę to tym bardziej nieduże. Do dnia dzisiejszego ojciec z bratem funkcjonują, działają na tym gospodarstwie i mało tego pozostało tej samej wielkości co kiedyś. Co było? Tak, się nic nie zmieniło, także działają tam, chłopaki działają. No, dla mnie już jeżdżenie ciągnikiem to takie wspomnienia sentymentalne, ale bardzo miłe doświadczenie, zwłaszcza jak jest możliwość zasiąść za taki sprzęt. Bardzo miło jest do tego wracać. Ojej, u nas słuchaj był, no nie tak wypaśny, bo był 10-14. Tak. Czyli świeższy, bo z lat 90. ciągnik. O. Tak, 90. świeżynka, zresztą nowy nabytek. I mało tego, w firmie Korwanych zakupione. O, i jeździ do dzisiaj. 92 rok. Gdzieś jeździ na pewno. A. Gdzieś jeździ, no już tam pozmieniali na ciągniki też zagraniczne. Natomiast no, przez wiele lat naprawdę służył jako nowy ciągnik, tak naprawdę bezawaryjnie. No ale nigdy jednak nie było dane mi usłyszeć takiego wygaru u nas jak u Ciebie.
14, jak wszyscy wiedzą, to ciągnik czterogalowy. Czterocylindrowy. Na turbince, ale czterogalowy. Nie? Tak. A tu jednak jak tą szósteczkę dotkniemy, zaprzęgniemy, no jednak ten zapas momentu, jednak ten wygar, to jest zupełnie co innego. Ciągnik dłuższy, ciągnik bardziej stabilny, no nie ma w ogóle o czym mówić, czego porównywać. Ja powiem tak, jak się patrzy na tego Zetora tutaj, mimo że tak naprawdę on był uzbrajany przez Ciebie, bo on Tak. był bez turbo, Bez napędu. bez porządnej hydrauliki, jak tutaj. To wszystko zrobiłeś własnoręcz, we własnym zakresie, ale powiem tak, jak to działa, jak to funkcjonuje, no to jestem pod pełnym wrażeniem i pełen wrażenia. Widzisz, kurwa, jak wymierzone sypanie? Ty Japik, to jest dobre. Nie liczy jak się zaczyna, liczy się jak się kończy, nie? Tak jest. Zaczęło się komfortowo, skończyło się mniej komfortowo. Nie, żartuję oczywiście, ja wiem, że ty sentymentalnie. Znaczy się tak, ale też do końca nie można być takim, jakby to powiedzieć, przebiegłym, że nie. Wiadomo. Nie, na skróty. Ty się dobrze czujesz w tym ciągniku, tak, po prostu, nie? ale różnica przede wszystkim też jest taka raz. No ciszej jest. Jest w Alpaksie ciszej. nie? Jest No, ciszej, mniejsze zakurzenie, no bo jednak jest ta kabina szczelna. kabina, nie? Więc to są takie te dwa główne, największe atuty Jak- i różnice. Jak słońce przyświeciło, to załączona klimatyzacja. Tak jest. Jak górka się pojawiła, półbieg włączony, Półbieg. nie? Tu też jest półbieg. Jest, mówię. Ale Maćko, Ale jest mówimy, całkiem bo inaczej. akcja sianie, ciągnik ciągnikiem, wiadomo, inna technologia, z innego roku, z innego wieku, Tak, można powiedzieć. wieku przede wszystkim. Sianie, siewnik sola. Powiedz mi tak, generalnie, jak szef? Teraz powiem tak, no szef generalnie bez żadnych komplikacji, no bo no nowy sprzęt, no to co tu można... Musi iść, nie ale ma, że nie. chłopaki z zewnątrz obserwowali, jak jechałeś, że sekcje bardzo fajnie kopiują teren. Kopiują teren, tak. One jednak mimo wszystko, no nie wiem, czy uda się to w tej chwili, ale no mamy okółka. No to wiadomo, Tak. są to dociskowe, nie? Bardzo dużo elementów ruchomych. Przede wszystkim no tutaj cała ta sekcja, tak, no ona musi pracować. Tak. No i nade wszystko pod kątem tutaj komfortu pracy, czy ewentualnych zmian ustawień międzyrzędzi, no ta rama teleskopowa, co wspominaliśmy. Robi robotę, nie? No bo jednak mimo wszystko się składa, nie tylko boczne elementy, ale cały się w Cały się składa, CT rozstawy od, tak jak mówiliśmy, tych 45 skończywszy na 75 centymetrach. Tak jest. Nie? Maćko, super, że to się wszystko udało, super, że wyszło. Słuchaj, widzimy się podczas następnych, że tak powiem, pokazów, a na pewno albo coś pokazów, będzie. albo w innej okoliczności. A na pewno Dla coś widzów będzie. to pokazów, a osobiście no to wiemy jak za kulisami. Testowane przez Maćko, gospodarz, afera zażegnana. Zażegnana, konflikt zażegnany. Konflikt zażegnany. Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie o godzinie 6 rano, a shortsy od 17 do 22.